Dzień dobry, cześć, witam wszystkich, tym razem z całkiem spontanicznego przejazdu. Po pierwsze, styczeń zrobił się nad wyraz wiosenny i temperatura oscyluje gdzieś w okolicach 10 stopni Celsjusza. A po drugie, po pierwszej takiej nieco dłuższej trasie na gravelu zmieniłem opony i nabrałem ochoty na pierwszą gravelową, jeszcze styczniową setkę. Czy to wystarczające powody, żeby wskoczyć na rower i pomknąć w tak zwaną siną dal? Myślę, że jak najbardziej. I zapraszam zatem na wspólną wycieczkę. Plus 1 do spontaniczności dodaje fakt, że anomalie temperatury to jedno, a ogólna zmienność pogody to drugie. Tak więc tym razem sobotniego poranka nie dało rady wyskoczyć skoro świt, albo i wcześniej, bo nic nie zapowiadało tak dobrych warunków. Jaki był tego efekt? Na granicę pod Blankensee udało mi się dotrzeć w okolicach godziny 14, ale magia nowych opon i wrażenie niczym niezmąconego toczenia się przez słoneczne krajobrazy spowodowała, że z początkowego pomysłu na szybką pętlę do Hinterzee przeszedłem gładko do a jak uda mi się dojechać około 15 do Hinterzee, to może by wyskoczyć jeszcze nad zalew do Rieth? Też tak macie? Kalkulujecie sobie? Jak w godzinkę dolecę gdzieś tam, to nie będę wracał tą drogą, bo była w planach, tylko oblecę jeszcze dodatkowe 10-20 km naokoło, to będzie fajniej. Mi się to zdarza bardzo często. Droga w stronę Hinterzee jest bardzo dobra i jak łatwo się domyślić, gładsze opony, no po prostu niosły jak szalone. A dodatkowo ta okolica i tereny na północ aż po zalew i dalej cały czas wydają mi się bardziej atrakcyjne niż na przykład Dolina Dolnej Odry. Chociaż i tam teren też potrafi być bardzo urozmaicony, co zresztą już widzieliście w ostatnim filmie. Co ciekawe, tutaj też jedzie się szlakiem od Ranysa, więc ci z Was, którzy na przykład są z daleka, chociaż daleko to podobno pojęcie względne, i mają w planach ten szlak, będą mogli sobie porównać. Albo może z kolei już jechaliście i chcecie się podzielić wrażeniami. Z Blankensee przez Pampow do Grunhof prowadzi lokalna droga, na której ruch samochodowy jest znikomy. A od Grunhof wiedzie bardzo wygodna droga dla rowerów wzdłuż drogi L283, czyli według numeracji też lokalnej, ale już zdecydowanie takiej mniej lokalnej. W Glashütte spotykamy alternatywny wariant tego odcinka D12, czyli szlaku od Ranysa, który jest poprowadzony śladem dawnej kolejki randowskiej, a w Glashütte mamy chyba najlepiej zachowany obiekt z całej linii, czyli budynek dawnej stacji. Chyba ktoś jakiś czas temu próbował tutaj nawet uruchomić jakąś gastronomię, ale chyba jednak coś nie zatrybiło. No i przed Hinterzee okazuje się, że jest zaledwie 15:10. Co prawda słonko już tak ochoczo nie wygląda zza chmur, ale gdzieś tam nad horyzontem i to w kierunku jazdy takie słoneczne kolory kuszą, żeby do tego Rieth podjechać. No i teraz dylemat, czy jechać krótszą drogą po śladzie kolejki, ale powiedzmy szutsze, chociaż to taki bardziej spłukany szuter jest, czy też przez Geigersee szosą. Ruch tu jest wciąż mały, a nowe opony aż się proszą, żeby je dalej po równym potoczyć. Tak więc ostatecznie szosa górą, przynajmniej w tę stronę, a z powrotem zobaczymy, jak sytuacja będzie czasowo i pogodowo wyglądać. No i na odkrytym terenie okazuje się, że jednak trochę bardziej wieje niż się tego spodziewałem, a raczej się nie spodziewałem. Ale muszę przyznać, że gravel sobie w takiej sytuacji lepiej radzi niż geometria roweru wszystkoterenowego. Więc turlam się do Ahlbeck z przyzwoitą prędkością. Oczywiście nie tego nadmorskiego Ahlbeck. Tylko ten czas tak trochę jakby odrobinę przyspiesza razem ze mną. No ale okoliczności przyrody coraz ciekawsze, to już tereny Parku Krajobrazowego Zalewu Szczecińskiego i chociaż ostatnie kilometry do Rieth nie zachwycają jakąś rozmaitością, to chyba skala tych lasów i bliskość, jakby to powiedzieć, dużej wody powoduje, że jedzie się bardzo, bardzo przyjemnie. Ale samo Rieth to już bardzo malownicza miejscowość,
która już wyraźnie różni się od mijanych po drodze wsi. Spora część zabudowań to tradycyjne domy szachulcowe, charakterystyczne dla tego rejonu i mocno podkreślające nadzalewowy klimat. Co ciekawe, bardzo krótko po II wojnie światowej Ryle, bo taka była polska nazwa, znajdowało się w Polsce i zostało odstąpione na podstawie umowy z września 1945 roku. Również do sierpnia 1945 funkcjonowała kolej randowska. Ruch ustał 8 sierpnia, gdyż tory zostały zdemontowane w ramach reparacji na rzecz Związku Radzieckiego. Wspomnieniem po kolejce randowskiej został mostek kolejowy na granicznej rzeczce Myśliborce. Przed wstąpieniem do układu Schengen jego przekraczanie było niemożliwe, gdyż nie było zgody na utworzenie turystycznego przejścia małego ruchu granicznego. Po przystąpieniu do Schengen, po śladzie kolejki w kierunku Nowego Warpna, została poprowadzona nowa droga rowerowa. No i w ten sposób dotoczyliśmy się do przystani w Rydch. Miejscowość nie leży nad otwartym zalewem, tylko nad jeziorem nowowarpieńskim, które tak naprawdę jest zatoką, która łączy się z kolejną zatoką, która także nazywa się Nowowarpieńska, czyli jezioro nowowarpieńskie łączy się z Zatoką Nowowarpieńską. Tak, opis słowny bardzo kiepsko oddaje istotę sprawy, ale rzut oka na mapę powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. W każdym bądź razie mamy przystań, z której można wypłynąć na zalew, a 200-300 metrów na wschód od przystani znajduje się również niewielka plaża. To wszystko oczywiście zasługuje na dokładniejsze obadanie, ale na pewno nie dzisiaj. Przydałaby się jakaś cieplejsza pora, dłuższy dzień, no i może wtedy byłby również otwarty miejscowy Hafenimbis, bo coś czuję, że z chęcią coś bym przekąsił. Tymczasem rozprostowuję jeszcze przez chwilę plecy i obliczam w głowie, jakby tu skrócić sobie drogę powrotną, żeby jednak te pierwsze gravelowe 100 km zrobić, ale żeby też jednak nie wyszło zbyt wiele godzin tej jazdy. Trochę się już przyzwyczaiłem, ale jestem gorącym zwolennikiem stopniowego dawkowania sobie emocji. Na liczniku przejechane 55 km, więc jeżeli w powrotną drogę do Hintersee udam się śladem kolejki, to co prawda troszkę pewnie mnie wytelepie, ale też pokażę Wam odmienny wariant dotarcia do Rydch. A ponadto dobrze potestuję jazdę poza asfaltem, bo ta pętelka w ostatnim filmie to były tylko takie przymiarki do różnych nawierzchni. Tutaj mamy 6-8 km starotorza do Hintersee i trochę jestem ciekaw, jaki będzie mój odbiór tego odcinka. Dodatkowo trochę zaczyna robić się szarawo i stabilizacja w GoPro tego nie wytrzyma, więc obraz, jaki zarejestruję, będzie mocno zbliżony do takiego prawdziwego wrażenia. A dlaczego 6-8 km? No bo zawsze warto mieć plan B. I jak już będę miał dosyć trzęsawki, to w okolicach dawnego przystanku Hintersee Nord można te 2 km wcześniej zjechać już na asfalt. No to jest bardzo ładny fragment tej trasy, tylko nie jak człowiek trochę się spieszy, no i jednak trochę tu rzuca. Nie pamiętam kiedy, ile lat temu, jechałem tutaj pierwszy raz, ale żwirek, który kiedyś mogę powiedzieć, że wręcz delikatnie wyściełał nawierzchnię, spłukiwał się był z każdoroczną porą deszczową. No i teraz mamy takiego bardziej single tracka z terenów podgórskich, jeśli chodzi oczywiście o podłoże, a nie o profil wysokości. A zatem jednak 6, a nie 8 km. Jest tuż przed 17. Mijam Hintersee, a przede mną jeszcze jakieś 35 km drogi, więc najbardziej optymalnym wariantem wydaje się być nieco skracający całą trasę powrót przez Stolec.
Teraz to już mogę powiedzieć, że światło ucieka z kadru z minuty na minutę. Nie jest na szczęście mocno pochmurno, więc styczniowa szarówka trwa jeszcze chwilę i ciekawe, gdzie moje możliwości relacjonowania, czy też raczej obrazowania tej wycieczki się skończą. A kończą się po 71 kilometrze. Jest około 17:15 i widoczność, czy też raczej pomroczność jest taka, jak widać. I żeby pokazać Wam na zakończenie ładny zachodzik słońca nad jeziorem Stolsko, to muszę się niestety posłużyć fragmentem filmu z lutego 2024 roku. A i finalnie wyszło 100,5 km, więc całą zabawę można uznać za udaną. A jeżeli ta dzisiejsza wycieczka i Wam również się spodobała, zostawcie proszę łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zróbcie to teraz. A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i obejrzenie tego materiału do końca. Oczywiście zapraszam na kolejne filmy i żegnam się. Do następnego razu.